Dobra, moi drodzy, to chcieliśmy podsumować, co u nas wyszło z tym Hyundaiem i jakie były początkowe usterki i w jaki sposób to udało się rozwiązać. Pierwsze, co musimy wiedzieć o tym, że jeżeli u nas podczas jazdy wyskakuje jakiś komunikat podobny do engine file, podobny do check engine, tak, albo check hybrid system, albo jakiś taki podobny, e, to musimy uważać i się w miarę możliwości się zatrzymać i w ogóle zrozumieć, o co chodzi, tak? Czy u nas chodzi silnik spalinowy i nie jedziemy na samym elektryku. Bo z praktyki jest taka sprawa, że podczas jazdy po prostu wyskakuje komunikat, gaśnie nam silnik spalinowy i my tego nie możemy zauważyć, bo jest dość głośno, tak, i nie słyszymy, czy tam silnik odpalony, czy nie. I jedziemy na elektryku do samego końca, dopóki u nas się nie rozładuje bateria trakcyjna. No i potem stoimy na oboczu drogi, tak, i próbujemy odpalić nasz silnik, a u nas z tego nic nie wychodzi, tak, albo on tam się kręci przez jakieś tam 10 sekund i z powrotem gaśnie, albo w ogóle nie odpala, tak. I na przykład jeżeli mamy przy sobie jakąś tam wtyczkę, diagnostykę komputerową, nawet podstawową, po prostu żeby sprawdzić, co mamy w sterowniku silnika, jakie blendy, tak, no to zazwyczaj w takich sytuacjach to będą takie blendy P3190 i P31 z podobnymi cyframi, tak. Tak naprawdę nawet podstawowa wtyczka podobna do JLM 327, najtańsza tam jakaś ze sklepu, to da radę nam odczytać sterownik silnika, tak? Temu w pierwszej kolejności patrzymy, co u nas tam się dzieje. Jeżeli mamy podobne blendy, no to pod żadnym pozorem nie próbujemy dalej odpalić silnik, bo po prostu rozładujemy naszą baterię trakcyjną w zero i trzeba będzie nie tylko naprawiać usterkę z silnikiem, ale również ładować baterię trakcyjną przymusowo. A żeby to zrobić przymusowo, to trzeba ją wyciągać z autka, rozbierać i to No, też dodatkowa, dość długa operacja. Jeżeli mamy też diagnostykę bardziej zaawansowaną i damy radę odczytać blendy w sterowniku układu hybrydowego, to w zależności od auta skrócona nazwa tego sterowniku będzie się różniła. Na przykład w jakimś tam Range Roverze to będzie HCU. W zależności od tego, w jaki to jest producent, ta skrócona nazwa będzie się różniła, tak? Ale w każdym bądź razie w sterowniku układu hybrydowego będziemy mieli ten błąd P0 A0F. Też będzie z podobnym tłumaczeniem. I to taka podstawowa informacja o tym, że u nas silnik nie odpala i musimy działać już z silnikiem spalinowym. I jak najbardziej to już będzie w serwisie, a nie jakoś tam na oboczu drogi, tak? I czym to jest spowodowane? Jaka jest początkowa usterka? Co jest przyczyną? Praktyka pokazuje, że najczęściej to jest pompa paliwa, czyli przykładowo to może być jakiś tam zapchany filtr paliwowy, albo w ogóle pompa paliwa nie chodzi, nie robi potrzebnego ciśnienia, albo jakiś tam bezpiecznik się przepalił. To pierwsze, co musimy sprawdzić już w serwisie, tak? Dalej z praktyki nam się zdarzało najczęściej też problem z MAF sensorem, tak? Z przepływomierzem. Na szczęście z tym sensorem wszystko można dość łatwo sprawdzić. Starczy jego po prostu odpiąć kostkę od tego sensora i wtedy silnik powinien w trybie awaryjnym się uruchomić albo nie, tak? Jeżeli poza odpiętą kostką od MAF sensora u nas tak samo nic się nie zmieni, no to wtedy MAF sensor wykluczamy i idziemy dalej, tak? Dalej mamy do czynienia z przepustnicą. To już trzeba jako opcję przejść test przepustnicy. Tak naprawdę w dowolnej diagnostyce komputerowej zazwyczaj taki test jest dostępny. I też się zdarza tak, że jeżeli mamy jakiś problem z przepustnicą, dodatkowo będziemy mieli jakiś błąd w sterowniku silnika związany akurat z przepustnicą. Nie zawsze, ale najczęściej. Dalej musimy zweryfikować system zapłonowy, w to nas oczywiście wchodzi cewki, przewody i same świece zapłonowe, ale to już tak naprawdę bardzo mało wiarygodne, bo nawet jeżeli powiedzmy tam nam połowa świec nie będzie działała, no to przynajmniej jakoś, ale ten silnik będzie próbował się uruchamiał. No i oprócz tego, co mamy tu napisane, takich podstawowych rzeczy,
to są jeszcze bardziej podstawowe. To na przykład poziom paliwa. Wielokrotnie nam już się zdarzało, że do nas na lawecie przyjeżdżali autka, w których po prostu był pusty zbiornik. To jest banalne, tak, ale na nerwach i w sytuacji stresowej po prostu człowiek może tego nie zauważyć. I tak naprawdę to w ogóle pierwsze, na co musimy spojrzeć, tak, bo też jest taka wiarygodność, że u nas błędnie pokazuje poziom paliwa i na desce rozdzielczej tam pokazuje, że tam parę kresek mamy, coś tam jest, a faktycznie zbiornik jest pusty. Naprawdę wielokrotnie takie sytuacje nam się zdarzały. No i dalej, jeżeli macie założony gaz, tak, też może być jakiś problem z gazem. Temu odłączamy gaz przymusowo albo przez przycisk, albo przez wyjęcie bezpiecznika od sterownika gazu, tak. No i po prostu sprawdzamy, czy na samej benzynie będzie nam normalnie wszystko odpalało, tak. Ale w każdym bądź razie też trzymamy w głowie to, że nie mamy wiele prób na odpalanie silnika, tak. To wszystko przechodzi przez baterię trakcyjną, która u nas i tak jest na minimalnym poziomie. Jeżeli będziemy wielokrotnie próbować nasz silnik odpalić, no to ta bateria się rozładuje za głęboko, jak już wcześniej o tym wspominałem. Temu jeżeli jest z pierwszej tam drugiej próby coś z tych pozycji się nie udało, no to sprawdzamy inne, tak? Nie trzeba trzymać w głowie jakichś tam cudów, że po 10 próbie odpalania ona sama się naprawi i nic z tym się nie wydarzy dalej, tak? Temu zalecamy, że bardziej zaawansowaną diagnostykę, żeby po prostu nie wpaść na dodatkowe koszty z baterią trakcyjną, jej naładowaniem, wyjęciem i tak dalej. Temu powodzenia. I zapraszamy do nas serdecznie. Dzięki, Witalij. Dobre powiedzenie.